Co prawda Kevin Smith już mówił wiele razy, nie, Sprzedawcy 3 to dziękuję bardzo, temat jest zamknięty. A o co chodziło? Jakiś czas temu pokłócił się z jednym z odtwórców, z Jeffem Andersonem, z jednym z odtwórców głównych ról. No i niestety nie udało się, no, panowie byli ze sobą pokłóceni przez lata, no ale przy okazji filmu Jay i Cichy Bob Reboot zaproszono ich, mówię, słuchajcie, podpiszcie kilka rzeczy, bo trzeba. No i okazało się, że przełamali lody, pogadali sobie cały dzień, podpisywali, chlali browary, gadali, wygłupiali się i tak dalej, no i to było zaczątkiem tegoż filmu. W filmie Sprzedawcy 3, bo oczywiście o nim mowa, powracają nasi starzy, dobrzy znajomi, tak, jak najbardziej. Jest Randall, jest Dante, jest Jay i Cichy Bob, oczywiście w mniejszym wymiarze, bo Sprzedawcy to akurat jest film no, o naszych nomen omen sprzedawcach. Kręcono w oryginalnym sklepie Quick Stop w New Jersey. Przy okazji właśnie Jay i Cichy Bob Reboot niestety nie było to możliwe. Kręcono w Nowym Orleanie, specjalnie zbudowano ten sklep, a tutaj zamknięto sklep. Co? Tak, pamiętaj, jedynka była kręcona w nocy, dlatego niby to prześcieradło z napisem I assure you, we are open. Tutaj na 2 tygodnie wypożyczono sklep, zamknięto. W tym momencie już prowadzi syn właściciela, który kiedy to oczywiście dawno temu Kevin Smith w tymże sklepie pracował. Ten film, chciałem powiedzieć, świetna komedia rewelacyjna oczywiście. Tylko tak, jak najbardziej mamy humor smithowy, więc pamiętaj, że to nie jest humor wysublimowany, jest dużo bluzgów, dużo wulgarów, żarty są niewybredne, więc jeżeli tego oczekujesz od filmów Kevina Smitha, a skoro kochasz, lubisz go, to oczywiście, że dokładnie wiesz czego się spodziewać, ale w tym filmie dostajemy więcej dramatu, więc nie jest to komedia sensu stricto, bardziej komedia-dramat. A skąd to się wzięło? Otóż jakiś czas temu Kevin Smith przeszedł zawał, no i to zmieniło jego światopogląd, przewartościowało się kilka spraw, kilka rzeczy się pozmieniało i również to widzimy w tym filmie, ponieważ no, nie zdradzę nic wielkiego, to jest wszystko na zwiastunach, ale jeden z głównych bohaterów ma zawał, no i wtedy okej, trzeba rzeczywiście coś zmienić, bo moje życie jest tak naprawdę, gdyby mnie dzisiaj nie było, to nic by się nie stało, nikt by nie zauważył. No i rzeczywiście w tym momencie zaczyna się dziać i to jest brecha fajna, ponieważ oni zaczynają kręcić film Sprzedawcy, krótko mówiąc, czyli pierwsza część i jest nawiązanie, scenariusz to niemalże jest scenariusz do jedynki, pojawiają się ujęcia, pojawiają się sceny, mnóstwo, naprawdę mnóstwo osób, które znasz, no nie tylko właśnie ze Sprzedawców, ale również z całego Ask Viewverse, tak to się nazywa. Chyba Kevin Smith był pierwszym, który w ogóle swoje uniwersum tworzył. Jeżeli się mylę, to popraw mnie, jeżeli wiesz lepiej, napisz mi w komentarzu, kto był wcześniej przed Kevinem Smithem, no ale rzeczywiście mnóstwo osób powraca, które się pojawiły, które były przyjaciółmi, są przyjaciółmi. Tutaj wam ładnie wynotowane Sarah Michelle Gellar, ona się pojawia jak najbardziej, Ben Affleck, Melissa Benoist. Melissa Benoist to akurat mi się wydaje raczej z racji tego, że Kevin Smith reżyserował kilka odcinków serialu z jej udziałem, no ale tak to było. Danny Trejo, bardzo dobry przyjaciel. Scott Mosier. Scott Mosier to jest przyjaciel Kevina Smitha, który był producentem. Freddie Prinze Jr., Anthony Michael Hall, a także Harley Quinn Smith, czyli córka Kevina Smitha, wiadomo, już wystąpiła również w kilku filmach. Jak już mówiłem, to jest komediodramat, więc no troszeczkę w innym kierunku Kevin Smith podążano. On przyzwyczaił nas ostatnimi czasy, że zawędrował na manowce horrorowe. Wyszło mu to lepiej albo gorzej, albo zdecydowanie gorzej w niektórych przypadkach, no mimo że takie filmy jak Tusk mają swoich zwolenników, ja akurat do nich nie należę, ta cała kanadyjska seria, tak ją Kevin Smith nazywa, raczej dziękuję bardzo, ja tak, tutaj Sprzedawcy w pogoni za Amy, jego może nie stand-up, ale po prostu jego występy, gdzie spotyka się z publicznością i omawia i odpowiada na pytanie, takie Q&A na żywo, to jest raczej to, co lubię bardziej niż akurat te kanadyjskie filmy z Johnny Deppem, który ma francuski accent i Justinem Longiem, ale tym filmem chyba Kevin Smith chce udowodnić, że on w pewien sposób dorósł, że rzeczywiście no, on już jest innym dojrzałym twórcą. Nie wiem do końca, czy ludzie to kupią, bo wiadomo, że film jest głównie skierowany do publiczności amerykańskiej, gdyż no, nie ma europejskiej, a właściwie światowej dystrybucji kinowej, póki co. Głównie w Ameryce jest pokazywane na pojedynczych seansach, no dodatkowo można to oczywiście przez platformy streamingowe tamże obejrzeć, ale Amerykanie już przyzwyczaili mnie do tego, że nie lubią zmian jako takich, no nie akceptują pewnych rzeczy, jeżeli przez całe życie Sylwester Stallone gra pozytywnego bohatera, no gdyby wystąpił w filmie i zagrał złola, no niekoniecznie mogłoby to się udać, mogłoby to się przyjąć i wiele jest tak rzeczy, dokładnie wiesz, syndrom Janka Kosa, czyli Janusza Gajosa zaszufladkowanego w roli czołgisty i tak dalej, ale
Jak dla mnie tak, ten film pokazuje, że Kevin Smith troszeczkę się rozwinął, troszeczkę mówię, bo rzeczywiście nie jest to dramat pełną gębą, ale jest to bardzo dobre uzupełnienie całej tej trylogii. Przez lata były dywagacje, nie, druga część nie powstanie, bo sprzedałem prawa do Miramaxu, a oni powiedzieli, że nie są zainteresowani. Potem powstała, nagle trójka też nie będzie, temat Clerks jest zamknięty, ale będzie w formie serialu animowanego. I taki był oryginalny pomysł właśnie na ten film. Ta fabuła to jest to, co miało mieć miejsce właśnie w tym serialu animowanym, ale potem się okazało, że jednak się przeprosili i jednak można. To rzeczywiście te prawa autorskie też troszeczkę tak, no, pamiętaj, Kevin Smith był twórcą niezależnym, kiedy tam no, na festiwalu w Sundance jego sprzedawcy odnieśli sukces, no i kiedy zgłosił do niego Miramax, bez doświadczenia po prostu sprzedał prawa. A jeżeli kochasz Kevina Smitha, to daj suba, włącz dzwonek z opcją wszystko. Będzie mi bardzo miło i dostaniesz więcej informacji na taki temat, bo Kevin Smith, mimo że powiedział już wiele razy, ja już odchodzę na emeryturę, ja już nie kręcę, dziękuję bardzo, cały czas jest aktywny. Wiele filmów w przygotowaniu. Mam nadzieję, że coś z tego rzeczywiście wyniknie, bo też pamiętaj, on jest scenarzystą i wiele projektów napisał, wiele filmów telewizyjnych, a właściwie seriali wyreżyserował za kilkoma ciekawymi produkcjami, między innymi He-Man na Netflixie, który jest dostępny, on również stał i mam nadzieję, że no nie, spokojnie, to nie jest jego ostatnie zdanie, że będzie coś jeszcze się działo, że Kevin Smith nie powiedział jeszcze swojego nomen omen ostatniego słowa. Ten film to jest również bardzo dobry znak czasu, ponieważ w sumie to jest wspólny dla filmów Kevina Smitha, że one są komentarzem do tego, co się dzieje, co nas otacza, ale mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy rzeczywiście zmieniają się, którzy transformują się z postaci niemalże w postać, no bo taka jest moda, powiedzmy, taki jest trend, tak oni chcą podążać i to jest rzeczywiście dobre, bo jeżeli popatrzysz, co się dzieje w mediach społecznościowych, Kevin Smith dokładnie ma, no, Harley Quinn, jego córka już nie jest to naprawdę nastolatką, bo ona już jest starsza troszeczkę, no ale rzeczywiście, mimo że spotyka się z ludźmi, to z różnymi, bo tak naprawdę chodzi mi o różnymi wiekowo, bo to się rzeczywiście, no, cały czas dzieje, te jego spotkania z publicznością na uniwersytetach różnorakie, no wiadomo, że tam jest już, można powiedzieć, dojrzała widownia, no może niekoniecznie dojrzała, ale na pewno nie są to 12-13-latkowie, mimo że ja wiem, że jego filmy nie są dla właśnie 12-13-latków przeznaczeni, ale któż z nas za dzieciaka nie oglądał filmów dla dorosłych? Ja sam w wieku bodajże 10-8 lat widziałem Koszmar z ulicy Wiązów, który był pewnie dozwolony od lat 18 i tym filmem w bardzo ciekawy sposób komentuje to wszystko, co się dzieje wokół nas. No tak jak już mówiłem wcześniej, mamy starych naszych dobrych znajomych, pojawia się jak najbardziej, bez tego nie mogłoby się obyć, mecz hokeja na dachu. Tak, na dachu Quickstopa, więc dla osób, które widziały jedynkę, dwójkę, w ogóle jedynka taką fajne wydanie było z okazji 10-lecia, tam jest i scenariusz i oczywiście mnóstwo materiałów typu making of, czyli jak powstawał film, usunięte sceny, jakieś alternatywne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tak samo na przykład jest scena, kiedy to właśnie Jay ma wystąpić w roli Jaya. No i tam oczywiście w pewnym momencie prosi, okej, no ale to jest was za dużo, ja nie dam rady zrobić tych rzeczy, które mam zrobić. No więc nagle się okazuje, że ktoś od mikrofonu musi odejść, osoba, która ogarnia kamerę też i reżyser również i to jest dokładnie to, co się działo z Jayem Hughes, kiedy kręcono pierwszych sprzedawców. On wtedy powiedział, że nie, dziękuję bardzo. I tak to było. Kevin Smith wziął, no niemalże na pilota, włączył kamerę, wszyscy uciekli, odeszli sobie, schowali się w Quickstopie, czy tam w RTS, w tej wypożyczalni wideo, VHS, tak, wtedy tak to było. No i dopiero wtedy rzeczywiście zaczął Jay Hughes grać i tu jest również to i takich smaczków ten film nam prezentuje całe mnóstwo. Jeżeli jesteś fanem Kevina Smitha, to dokładnie pewnie wychwycisz je wszystkie i tak, ja ten film jak najbardziej kupuję. Nie jest to film wybitny, ale spokojnie mogę dać 7. Byłoby 6, ale pewnie przez wzgląd na Smitha, sentyment i tak dalej daje 7, więc pewnie jest ocena trochę zawyżona i nie czekam na 4, bo mam nadzieję, że nie powstanie. Wnioskując z fabuły, nie powinna, ale Kevin Smith sam powiedział, że nie, jeżeli chodzi o mnie, to ja dla kasy zrobię wszystko. Jeżeli chcesz, czek i pojawiam się gdziekolwiek. Są m.in. wystąpienie Jaya i Cichego Boba w filmie Krzyk 3, więc mam nadzieję, że dziękuję bardzo. Sprzedawcy 3 to już jest koniec, to już zakończenie jest fabuły Dantego i Randala. Jeżeli oglądasz tę recenzję po obejrzeniu filmu, to dokładnie wiesz, co mam na myśli, ale nie chcę zdradzać nic tutaj osobom, które rzeczywiście tego filmu jeszcze nie miały przyjemności, tak, bo trzeba powiedzieć, obejrzeć. Więc jest tutaj mniej Smitha, więcej dramatu, ale mogę polecić i tak, jeżeli Ci nie będzie podobało, po prostu daj mi znać, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będziesz zadowolony. A jeżeli chcesz usłyszeć troszeczkę więcej o komediach, to wrzuć tę listę. Tak, tutaj jest takich recenzji całe mnóstwo.